To, co spotykam się na co dzień na pewno, to jest to, że z czym się spotykam na co dzień, to jest to, że wszystkim wydaje się, że ten sam mastering jest taki bardzo mocno pomijalny do wszystkiego. Że jest bardzo, najmniej tak naprawdę ważną krokiem na całej drodze produkcji muzycznej. Tak naprawdę to, co słyszymy ostatecznie, to jest właśnie ucho masteringowca. Tak? Jak on czuje muzykę, jak ją przekaże, to będzie ten ostatni szlif. Ja nazywam się Przemysław Bobiński. Jesteśmy dzisiaj w naszym studiu DXVI na warszawskiej Starówce. To było zawsze moje hobby, muzyka była zawsze moim hobby, głównie słuchanie muzyki, jako że byłem od dziecka w szkołach muzycznych, później w szkole średniej muzycznej, no i później w tej średniej muzycznej z kolei będąc pod skrzydłami profesora Lucjana Kaszyckiego. Uczyłem się aranżacji i wtedy poznawaliśmy w ogóle pierwsze nagrywanie na kompa, zabawy z Cubase'em, pierwsze aranżacje w Cubase'ie właśnie też z nim razem robiłem. Później to się jakoś tam troszeczkę odłączyło. Zawsze gdzieś tam przewijałem się w muzyce, ale zawsze byłem na tym bardziej hobbystycznym polu związanym z muzyką. Nigdy nie było to moje źródło dochodu, bardziej radości. I tak zostało tak naprawdę do tej pory. Mam nadzieję, że zostanie na zawsze, że zawsze będzie to źródło bardziej radości niż praca. Ja cały czas się ocierałem o muzykę w różnych aspektach mojego życia. I takim moim hobby było to uczestnictwo tak naprawdę w sesjach nagraniowych i jeżdżenie po świecie, na przykład jakieś kursy, szkolenia, gdzie się mogłem załapać tak naprawdę w trakcie jakiejś sesji, na przykład poasystować, bo nawet poustawiać same mikrofony, to mi naprawdę sprawiało niesamowitą radość i jak się okazało, też bardzo dużo nauki dawało. Pierwszym tak naprawdę takim dużą moją zmianą w ogóle w postrzeganiu samej muzyki to było szkolenie, które było z Ronanem Chris Murphy. Zresztą odbyło się w super miejscu we Włoszech, z studiem potem współpracowałem. Na tym szkoleniu tak naprawdę zmieniło mi się całe podejście do postrzegania samej muzyki. I okazało się też, że większość rzeczy, które się wcześniej uczyłem tutaj w Polsce na przykład, okazało się, że nie do końca się pokrywa z tym, jak się teraz robi ta muzyka na świecie. Gdzie postawienie na to źródło właśnie, tak? Czyli najważniejsza rzecz, źródło, energia. Nie interesuje nas to, jak to będzie ustawiane i tak dalej, jakie będą kąty, padania, wszystkiego. Wiadomo, że są jakieś tam zasady, ale to nie o to chodzi. Całe studio projektowaliśmy tak naprawdę mając na uwadze jedno. Nasze uszy, tak? Czyli to, że tak jak frontendem w nagrywaniu są mikrofony, później przedwzmacniacz i to dopiero trafia do nagrywania, tak? Czyli mamy przetwornik i tak dalej. W przypadku masteringu mamy odwrotność tego, tak? Czyli frontendem naszym są głośniki. Później jest wzmacniacz, później jest przetwornik. Tylko do tego wszystkiego dodajemy jeszcze jedną rzecz, czyli tak samo w przypadku nagrywania, tak samo w przypadku masteringu to jest przestrzeń. Teraz tak, jeżeli chodzi o sam setup, wszystko, co znajduje się w stole, to było coś, co jest świadomym wyborem. Tu nie ma nic przypadkowego w tym momencie, coś, co tak naprawdę sprawdzałem i testowałem przez lata i jakby szukając tej własnej drogi pracy tak naprawdę, tak? I jeżeli chodzi o same studio, no to tak jak mówię, po kolei, jeżeli chodzi o sam frontend, to mamy głośniki PMC i B2. I tutaj te głośniki, to są moje ukochane głośniki, tak? To jest świadomy wybór. Te, które usłyszałem kiedyś, najlepiej brzmiące, dla mnie najlepiej brzmiące. W połączeniu tutaj mamy pod stołem Brysona 14B, czyli to jest taka para, która jest kompletną referencją. Już nie będę mówił tutaj o takich sprawach jak kable głośnikowe i tak dalej, może to kiedy indziej może opowiemy. No i teraz następna rzecz jest, która napędza te głośniki. No mamy jeszcze też system, to już coraz częściej się zdarza w studiu, mamy oparty od Trinowa, tak, system, a głównym sercem systemu są dwie rzeczy, czyli nasza konsola Cluewood i druga rzecz to jest Symphony Apogee.
Dlaczego? Dlatego, że przetestowaliśmy mnóstwo różnych przetworników. Tutaj mamy jeszcze zasilanie stołu, tak samo jeżeli mamy jeszcze przetwornik Prism i Benchmark. Dlaczego? Dlatego, że są to tak naprawdę te główne przetworniki stosowane w tym momencie w przemyśle muzycznym do masteringu. I po wielu testach przechodziliśmy przez bardzo różne. Ten Apogee Symphony też teraz, czym dłużej pracuję, tym bardziej łapię się na tym, że nawet nie zmieniam przetworników. Tak? Już nawet nie dotykam tamtych, coraz częściej pracuję na tym. My mamy w konfiguracji 2.6 w wersji masteringowej i 2x16. Tak? 2x16 zazwyczaj jest podpięte bezpośrednio do naszego sumatora i tutaj mamy bezpośredni wzór do sumatora z 16, a 6 podpięta jest bezpośrednio do konsoli. I tutaj już po prostu cały tor sygnałowy jest budowany właśnie na tym przetworniku. I też jeżeli chodzi o łapanie sygnału, tak, czyli już nagrywanie, jeżeli chodzi o Apogee, to jest totalny top. Dlaczego w ogóle mówimy o przetwornikach jako takich, tak? Bo koniec końców to, o co nam chodzi w masteringu i w studio masteringowym, jest przede wszystkim idealnie odwzorowany dźwięk. Co to znaczy też idealnie odwzorowany dźwięk? To znaczy, że mamy pełnię przedziału częstotliwości, które słyszymy, tak? Które mogę nad nimi potem pracować. Nie wiem, skąd pokutuje takie podejście, że my musimy się przyzwyczajać do monitorów. Tak? Czyli każde monitory są dobre, te, które znamy. Ja nie do końca się z tym zgadzam. Nie do końca jest tak, że na każdym ekranie zrobimy super grafikę. Nie do końca się zgadza się z tym, że mamy słaby ekran albo w bardzo jasnym pokoju z mocnym oświetleniem i będziemy na nim pracowali i zrobimy tak samo, jeżeli ktoś ma przygotowane do tego pomieszczenie i super skalibrowany ekran. Tutaj mamy super skalibrowany ekran. Mamy super skalibrowane głośniki, super skalibrowane pomieszczenie. Jesteśmy w stanie nad wszystkim pracować. Jestem w stanie pracować nad głębokością sceny, nad szerokością tej sceny, nad każdą częstotliwością, nad separacją instrumentów, gdzie naprawdę w większości pomieszczeń tego nawet nie słychać. Pracując w domenie hybrydowej, bo tak też cały czas pracujemy, najpierw zaczynamy od przygotowywania plików w kompie. I to jest, wszędzie to się robi, tak? To jest zawsze ta podstawa. Po pierwsze musi być analiza pliku i to jest, analizujemy plik, później doprowadzamy go do tego, żeby mógł wpaść na stół. I tutaj też jakby ten sposób, w jaki przygotowujemy pliki, jest dość to też jest jakby proces, który musieliśmy przejść, jak one są przygotowane, jak mają brzmieć, czego ja oczekuję od pliku, żeby wpadł na stół. Często są to już pliki zlimitowane, to jest też ciekawe. Tak? Czyli niekoniecznie jest tak, że na stół wpada prawie że goły mix. To już może być po limiterach, nawet czasami sklipowane. Tak? Bo to nie ma do końca znaczenia dla samego stołu, bo tutaj zależy, czego oczekujemy, a jeżeli chcemy tylko naprawdę nadać takiego ostatniego szlifu, to nie ma tutaj znaczenia tak naprawdę, na jakim jesteśmy poziomie. A szczególnie przy tym przetworniku nie ma to żadnego znaczenia, tak? Ponieważ nawet nagrywając niżej, nie ma żadnej zauważalnej różnicy jakości. Przy Apogee Ronan Chris Murphy, on zalecał nagrywanie do -10 na przetworniku. To jest podstawa, tak? Czyli jakby, żebym nigdy nie przekraczał tego w momencie, kiedy nagrywam. Mogę sobie wrzucać jakie chcę nasycenie na mikrofony i tak dalej, ale jeżeli chodzi o przetwornik, nie przekraczać -10 przy nagrywaniu. Wiadomo, że przy masteringu jest to zupełnie inaczej. Ja mówię, że mogę dochodzić sobie spokojnie prawie że do zera, ale zawsze tą jakby bezpieczną granicą, czy ja to nagram tak, czy nagram to troszeczkę niżej, to bardziej wynika z mojego stylu pracy niż z jakości samej w danych przedziałach. Bo to nie ma, w przypadku Apogee na pewno nie ma żadnego znaczenia. Czy ja to nagram prawie przed klipem, czy nagram -10, czy nawet -20 będę nagrywał, jakość przetwornika będzie ta sama. Jeżeli chodzi o oddalenie od szumów, jest na tyle duże, że nie będzie to miało znaczenia. Coś, co my na przykład często spotykam, czyli przester cyfrowy na przetwornikach. I tutaj z przesterem cyfrowym najmniej można zrobić.
To jest już coś, co nam, jeżeli plik w ten sposób trafi do nas, mamy bardzo mało możliwości na poprawienie tego. Jeżeli będzie przesterowany, nawet zniszczony analogowo, nie ma najmniejszego znaczenia. Będzie zawsze coś z tego, tak? Ale jeżeli chodzi o cyfrowy przester, to już naprawdę są nieciekawe brzmienia.